Jeśli kupowaliście 5. Fazbear Frights w przedsprzedaży, to pewnie już wam doszło. Dlatego dzisiaj kończymy 4. książkę i od teraz już chyba zacznę przeganiać polskie wydanie, najwyższa pora. 3. historia w tej książce to powrót do domu i póki co to jest najważniejsza historia w całej serii. Jeszcze ważniejsze historie pojawią się później, ale póki co to jest to. Powrót do domu opowiada historię Suzy i pewnie kojarzycie to imię, kojarzycie z wieloma postaciami. Od razu ostrzegam, najlepiej czytaj tę historię samemu, na ślepo. Czyta się zupełnie inaczej za pierwszym, a za drugim razem. Wprowadza bardzo ciekawą tajemnicę i lepiej nie znać spoilerów zawczasu. Także jeżeli już przeczytaliście książkę, albo spoilery wam nie przeszkadzają, opowiedzmy to sobie. Suzy to młoda, 7-letnia dziewczynka, starsza siostra Samanty. Jest wesoła, zabawowa, dosyć wyjątkowa, myśli i rozumie rzeczy inaczej niż inni. Przypisuje kolory do cudzych głosów, odczuwa rzeczy, których sama dobrze nie rozumie, niektórzy nazywają to szóstym zmysłem. Nie lubi się uczyć, nie znosi pudełek, wszystkie zabawki trzyma na widoku. Samantha ma 6 lat, albo 8. Raz napisali 8 i wygląda to na błąd w tekście, ale jest tutaj więcej do omówienia, pomówimy o tym dalej. Póki co ma 6 lat. Samantha jest całkowitym przeciwieństwem Suzy, jest bardzo poważna, poukładana, lubi się uczyć, nie interesują jej niepoważne zabawy. Zdenerwowała się, kiedy Suzy nazwała dąb Oliver. Drzewo nie nadaje się imion, zabawa bez sensu. Kiedy bawi się lalkami, to jej lalki albo pracują, albo się uczą. Suzy bardzo stara się być blisko swojej siostry, ale Samantha tego nie odwzajemnia. Nie jest złą osobą, obie siostry są życzliwe i Samantha nie walczy cały czas. Często śpią w jednym łóżku, bo Suzy sprawia to radość i Samantha to akceptuje. Mimo wszystko, moje to moje, a jej to jej. Młodsza siostra nie dzieli się swoimi zabawkami, trzyma się swoich granic, nie wpuszcza innych do środka. W historii pojawia się też Patricia, matka 2 dziewczynek, mieszkają razem, bo jej mąż Hayden odszedł od nich jakiś czas temu. Jest Jenny, matka 16 dziewczynek i przyjaciółka Patrici, a także Rhonda, pani psycholog, która pomaga Samancie. Sytuacja w domu jest bardzo napięta. Suzy opowiada o tym, jak jakiś czas temu głosy jej rodziny zmieniły kolor i tęskni za starymi czasami. Zwykle siedzi cicho, przygląda się swojej rodzinie, inni mają więcej do powiedzenia, ona nie chce się narzucać, a nawet jeżeli coś powie, to zwykle jest ignorowana. Większość historii przedstawia jej przemyślenia, spojrzenie na resztę rodziny, a od początku widać, że z czym się zmagają i tylko Suzy jest od tego oderwana, nie rozumie tego. Czuje, że coś jest nie tak i chce im pomóc, ale niewiele może zrobić. Atmosfera jest naprawdę ciężka, Samantha rozrzuca lalki siostry, Patricia zaczyna płakać w różnych momentach, a w nocy ktoś krąży wokół domu. Suzy jest bardzo zmartwiona tymi dźwiękami, ale rozumie, że musi tam zejść, otworzyć drzwi i zmierzyć się z gościem. Na zewnątrz czeka Chica. Wyciąga rękę do dziewczynki i oboje odchodzą. Dzieje się tak codziennie. Patricia i Samantha czasami spotykają się z otwartymi drzwiami w środku nocy. Suzy później wraca do domu, jakby nigdy się nic nie wydarzyło. Oczywiście historia prowadzi do dosyć prostego twistu. Książka długo nie mówi nic bezpośrednio, a jednak łatwo się tego domyślić. Suzy nie żyje. Rok wcześniej seryjny morderca zabił ją i parę innych dzieci. Suzy należy do głównej piątki zeptej przez Williama. Oczywiście Fazbear Frights opowiada trochę inną historię. Jak już pierwsza historia ustaliła, najwyraźniej mówimy o 6, ale to wciąż ten sam wątek. Ojciec dziewczynek nie mógł sobie poradzić z utratą Suzy i właśnie dlatego odszedł. Odszedł rok temu. Duch Suzy pojawia się w jej własnym domu dzień w dzień. Przyjeżdża samochodem z matką i siostrą, siedzi cały dzień w domu, w ogrodzie, w pokoju Samanty, a w nocy pojawia się Chica, która ją zabiera. Dziewczynka nie rozumie, co się dzieje, wie, że coś jest nie tak, wie, że inni ją ignorują i nikt nie chce pomóc. Suzy nie jest jakimś wolnym duchem, który sobie lata gdzie chce. Nawiedza Chikę i cały czas jest z nim związana. Do domu przyciągają jakieś niedokończone sprawy, ale zawsze wraca do Chiki i nigdy nie pamięta, co się dzieje w nocy. Jak mówiłem, w książce jest niejasność w temacie wieku Samanty. Raz 6, a raz 8 lat. Może chodzić o to, że Suzy jako duch może odczuwać czas inaczej. Dla niej wszystko stoi w miejscu. 6 i 7 lat to pewnie wiek dziewczynek w dniu zabójstwa, a historia dzieje się rok później, ale nie dokładnie rok. To nie jest rocznica jej śmierci, więc pewnie dzieje się rok i trochę więcej. Samantha ma już 8 lat i nie ma tutaj żadnego błędu w tekście. To po prostu wskazówka co do twista. Ale wracając do historii, to jest właśnie problem tej rodziny. Powód, dla którego wszyscy są tacy napięci. Chodzi o śmierć Suzy. Ignorują dziewczynkę, bo jej nie widzą, jest duchem. Minął rok i wciąż próbują sobie z tym poradzić. Matka szuka pocieszenia u swojej przyjaciółki Jenny, a córka chodzi do pani psycholog. Oboje obwiniają się o śmierć Suzy. Patricia uważa, że była zbyt pobłażliwa, dziewczynka miała zbyt wybujałą wyobraźnię i była zbyt ciekawska. Samantha nie chciała o tym mówić, ale przyznała się pani psycholog, że w dzień śmierci Suzy dziewczyny pokłóciły się o lalkę, Małgosię. To było coś, czego Samantha nienawidziła. Jedna zabawka, która należała do ich obu. Mieli bawić się nią na zmianę, ale Suzy denerwowała się, gdy jej siostra kazała się lalce uczyć. Ukryła gdzieś Małgosię. Powiedziała, że później znajdzie jeszcze lepszą kryjówkę. I Samantha uważa, że to doprowadziło do jej śmierci. Morderca wykorzystał jej ciekawość i chęć znalezienia dobrej kryjówki dla Małgosi. Wiemy, że William zna się na dobrych kryjówkach, takich, w których policja nie znajdzie dowodów zbrodni. Według Samanthy ta kłótnia była powodem wszystkiego, ale dobrze wiemy, że to była niczyja wina.
William zabrał różne dzieci o różnych charakterach, nie można nikogo winić za to, że pozwolił dziecku być dzieckiem. Jak się też okazuje, Suzy nie pamięta, gdzie schowała tą zabawkę. Suzy nie rozumie, że jest duchem. Jest smutna, bo wszyscy ją ignorują, zaczyna tworzyć rysunki, które mają pomóc jej skontaktować się z siostrą. Są jednak bardzo niewyraźne i Samantha potrzebowała całego dnia, żeby je dobrze zrozumieć. Młodsza siostra cały czas żyła w niepokoju i chyba zaczynała wierzyć w duchy. Dookoła niej działo się wiele dziwnych rzeczy, jak otwarte drzwi, chłopak ze szkoły mówiąc o duchach. Pewnego razu zamilkła, kiedy Suzy zaczęła dmuchać jej do ucha, ale nie wyjaśniono, czy rzeczywiście coś poczuła. Teraz w jej pokoju zaczęły pojawić się kartki. To też ją przerażało, ale nie chciała tego łączyć z duchem. Na kartkach krótki komiks przedstawiał Suzy, Samanthę i dziwnego wielkiego stwora kurczaka. Stwór zabierał Suzy co noc, aż jednego razu nie było już nikogo. Duch siedział w tym domu już długi czas, ale zbliżał się dla Suzy limit. Zostały jej 2 dni, wtedy Chica zabierze ją już na zawsze. Dziewczynka zagubi się i nie odzyska już świadomości. Uratować mogła ją tylko jedna rzecz, załatwienie sprawy, która ją tu trzymała, odnalezienie Małgosi. I Samantha zrozumiała to wszystko, musi znaleźć zabawkę. Dziewczynka obudziła się wcześniej, żeby szukać lalki. Nie wiedziała, czemu ta lalka jest taka ważna, ale uznała, że jej starsza siostra zasługuje na to, żeby spełnić jej życzenie. Przyjrzała dolne piętro domu i każde miejsce przywoływało jej wspomnienia na temat Suzy, a także obraz tego, jak ich dom zmieniał się bez siostry. Niestety nie znalazła lalki. Tego dnia poczuła obecność Suzy w samochodzie po powrocie ze szkoły. Zaczęła czuć dziwne emocje i nie była pewna, czy są to jej własne, czy to emocje ducha. Cały dzień szukała lalki i Suzy cieszyła się, że została zrozumiana. Ale niestety Samantha szukała w miejscach, które Suzy wydawały się głupie. Przeszukała pracownię mamy, do której obie dziewczynki bały się wejść. Przeszukała sypialnię mamy, choć Suzy cały czas powtarzała, że tej lalki na pewno tam nie ma. Wciąż nie pamiętała, gdzie ją schowała, ale wiedziała, które miejsca są na pewno złe. W nocy Chica przyszła do domu tak jak zawsze, ale zamiast zabrać Suzy ze sobą, weszła do środka. Młodsza siostra miała syna, który wszystko jej wyjaśnił. Potwór kurczak to Chica. Zrozumiała też, gdzie znajduje się Małgosia. Dobrze ukryta w gabinecie ich ojca. Bardzo często opowiadał im o tej skrytce, ale zawsze obracał to w żart. Mówił o chłopcu, który tu mieszkał, miał kryjówkę w ukrytym pokoju i Suzy znalazła tę skrytkę i ukryła tam Małgosię. Ale kiedy Samantha się obudziła, usłyszała kroki wewnątrz domu. Chica szła po Samanthę i Suzy nie mogła z tym nic zrobić. Chica nie chciała, żeby Małgosia została znaleziona. Dziewczynka musiała nieźle się namęczyć, musiała uciekać przez okno z piętra. Oszukała robota, kiedy zaświeciła światło w kuchni, ale tak naprawdę poszła do pracowni. Znalazła ukryty pokój i znalazła Małgosię, ale zanim zdążyła cokolwiek zrobić, Chica wzięła Suzy za rękę i odeszła od domu. Samantha zaczęła do nich krzyczeć, a Suzy prosiła Chikę, żeby pozwoliła jej wrócić. Chica ostatecznie puściła jej rękę. Siostry spotkały się twarzą w twarz i Samantha rzeczywiście ją zobaczyła. Mogła przytulić. Dała jej lalkę i pozwoliła odejść. Suzy z Małgosią wzięła Chikę za rękę i oboje odeszły. Ale tym razem było inaczej. Tak historia się kończy. Zakończenie było wyjątkowo dobre i miłe. Siostry spotkały się ostatni raz i Samantha pozwoliła Suzy się uwolnić, odejść na dobre. Końcówka mówi nam, że dziewczynka idzie w miejsce, gdzie będzie zawsze ze swoją rodziną. Uwalnia się od robota. Historia jest ważna dla nas z wielu powodów. Pokazuje nam Happy's Day, który otrzymała Suzy. Przypomina nam, że ogień nie jest jedynym sposobem, dzięki któremu dusza może opuścić animatronika. Dziewczynka miała niedokończone sprawy, znalezienie lalki i pogodzenie się z siostrą dało jej pozytywne emocje. Dało jej Happy's Day. Wcześniej Samantha uważała, że emocje ducha były ciemne i oleiste. Teraz były jasne, ciepłe i musujące. Według mnie Chica reprezentowała negatywne emocje. Jak mówię od dłuższego czasu, negatywne emocje wiążą ducha. Pozytywne uwalniają. Chica była kierowana przez ból i cierpienie, które zatrzymywały Suzy na ziemi. Dlatego atakowała Samanthę, która próbowała dać jej szczęście. Ale na samym końcu sam robot nie okazał się wrogiem. Puścił dziewczynkę, by ta mogła odzyskać lalkę i uzyskać szczęście. Fazbear Frys agonia daje życie nieożywionym przedmiotom i prawdopodobnie właśnie tym jest Chica. Dlatego jestem złym. Ale jest też czymś nowym, bo jest nawiedzona przez ducha, ale kontrolowana przez jego negatywne emocje. Zgaduję, że w przypadku każdego ducha jest to po prostu połączenie jednego i drugiego. Duch nie rozumie, co się dzieje i kierują nim jego własne negatywne emocje. Przy Suzy jest inaczej i jej świadomość się jakby rozdzieliła na dwie. Ona sama wracała do domu i jej negatywne emocje trzymały się wewnątrz Chiki, ale to wciąż ma na celu głównie opowiedzieć nam o duchach, co czują, jak żyją. Tutaj jest prosty symbolizm w tym, że jej negatywne emocje ją dosłownie wiążą. Dosłownie nie pozwalają jej się uwolnić. Chica zawsze przychodzi o północy, co jest nawiązaniem do ogólnego schematu FNAF-a, gdzie duchy budzą się o północy, stają się agresywne, atakują stróża nocnego. Negatywne emocje biorą górę nad Suzy o północy, traci świadomość, odchodzi z domu. Suzy jest też imieniem z nagrobków z FFPS-a.
W tym momencie nie widzę już żadnego powodu, żeby szukać im innego wyjaśnienia. Książki wielokrotnie łączyły te nagrobki z głównymi ofiarami i fabuła gier temu nie przeczy. To jest bardzo proste i logiczne wyjaśnienie tych nagrobków. Suzy jest jedną z ofiar Williama i nienawidzi Chickę. Wszystkie te nagrobki oznaczają ofiary zabite przez Williama. Oznaczają główną piątkę, główną szóstkę ofiar zabitych przez Williama. Co jednak ważne, Scott wielokrotnie nam mówił, żebyśmy nie łączyli różnych historii ze sobą. Powrót do domu pokazuje nam inną wersję Suzy, ma inny kolor włosów, ma inną motywację niż Suzy z książkowej trylogii. Jej historia kończy się w zupełnie inny sposób, bo to jest jej osobisty Happy Day. Dalej nie wiem, co jej dzieje z pozostałymi ofiarami. Z Golden Freddym zostało coś zasugerowane, a Foxy? Cóż, nie mieliśmy tutaj żadnej informacji na temat ducha, który go nawiedza. Różnice pomiędzy tymi samymi postaciami pokazują nam, że nie powinniśmy na to patrzeć jak na całość. Suzy i jej historia mają dla nas ważne wskazówki, ale to wciąż jest inny świat i inna Suzy. Wszystko, co przed chwilą powiedziałem, to wskazówki, które nie kłócą się z informacjami z gier i pomagają nam lepiej zrozumieć pewne wątki. Łączą się z wieloma rzeczami, ale nie są jakimiś finalnymi dowodami, żeby je stwierdzić. Bo dobrze wiemy, że ta Suzy jest inna niż Suzy gier i inna niż Suzy z trylogii. Tyle z Sama historia była świetna. To nie jest pierwszy raz, kiedy taki wątek został wymyślony. Wiem co najmniej o jednym filmie, który prowadzi twist na temat ducha, który nie wie, że jest duchem i żyje swoim życiem, chociaż wszyscy go ignorują. Nie zmienia to faktu, że była to bardzo dobra historia. Trzymała się swoich zasad i chociaż wszyscy dookoła jasno mówili, że Suzy nie żyje, cała historia cały czas konsekwentnie udawała, że nic o tym nie wie, że Suzy była duchem, przedstawiała jej osobiste emocje, to, że nie zrozumiała swojego stanu, to, że cokolwiek mówiła było ignorowane. Historia leci na szczyt mojej listy ulubionych historii. Ciekawie się czytało, jest tutaj masa materiału pod teorię. To był świetny finał dla całej książki. To jest ogólnie oryginalna historia. Jeżeli chcecie doszukiwać się tutaj jakichś powiązań do fabuły gier, to remake The Happy Day, ale zrobiony zupełnie na swój oryginalny sposób. Mało podobieństw, żeby nazwać to dokładnie remake'iem według mnie. To już ten moment, w którym zaczynam się zastanawiać, jak łączyć te historie. Znam parę spoilerów na temat przyszłych historii. Wiem, że jest tutaj sens doszukiwania się większej całości w całej serii. Ale to, co na ten temat mogę powiedzieć teraz, to w skrócie podział pomiędzy faktycznymi duchami a samą agonią. Historia Stitchwrighta za chwilę bardzo dużo wyjaśni na ten temat. Pierwsza historia w pułapce mówi nam o basenie z piłeczkami, w którym jest agonia, w którym Oswald zobaczył mordercę i jego 6 ofiar. Póki co zobaczyliśmy 2 z nich. Chłopca wewnątrz Golden Freddy'ego i Suzy. Suzy jest powiązana z Chicką. Nie jestem pewny, czy Foxy był nawiedzony, czy był tylko agonią. Chicka już nie jest nawiedzona, choć może jakieś cząstki agonii pozostały w robocie. Nie jest to jasne. Powrót do domu można już gdzieś wrzucić w linię czasową, bo dzieje się 1 rok po zabójstwie dzieci, a więc w 1986 roku. Prawdopodobnie będzie można stworzyć jakąś spójną linię czasową wszystkich historii, ale to będzie miało sens dopiero wtedy, kiedy dostaniemy wszystkie informacje, a tej wciąż nam brakuje. Teraz została nam historia Stitchwrighta i jest ona dosyć ważna. Historia Chicky daje nam wiele informacji na temat MCI, historia Stitchwrighta daje nam więcej informacji na temat agonii. Wewnątrz Stitchwrighta znajdują się 2 dusze, Jake i Andrew. Jake jest opanowany, dojrzały, choć wciąż jest dzieciakiem. Andrew jest agresywny i buntowniczy. Dzieciaki nie pamiętają wiele, nie wiedzą jak się tutaj znaleźli. Jake widzi oczami robota, a Andrew nie. Jake postanawia zostać przyjacielem Andrew, opowiadają o sobie, co pozwala im przypomnieć sobie parę szczegółów z ich życia. Jake musiał opuścić szkołę z powodu choroby. Andrew został przez kogoś skrzywdzony i postanowił odpłacić się tej osobie. Utrzymywał ją przy życiu i chronił, kiedy miała umrzeć, kiedy najwyraźniej chciała już umrzeć, bo celem Andrew było cierpienie tej osoby. Potem co się stało, trafił do jakiegoś pokoju, potem był wszędzie i trafił do zepsutego aporta. Jak wiemy, Finasz kupił tego aporta, władował jego baterię do środka Stitchwrighta. Tak Andrew znalazł się tutaj. Pewien mężczyzna zaczął rozładowywać ciężarówkę i Jake przestraszył się. Nie chciał zostać wyrzucony, nie chciał też przestraszyć mężczyzny, ale nie miał wyboru. Wstał. Dotknął mężczyznę, żeby go uspokoić, ale ten nagle upadł na ziemię i zginął. Całe jego ciało się zapadło. Okazuje się, że winą tego wszystkiego był gniew Andrew. Chciał straszyć ludzi, ale prowadziło to do ich śmierci. Jake odkrył, że Andrew naładował swoim gniewem wiele przedmiotów, które w ten sposób zyskał życie i teraz te przedmioty krzywdzą ludzi. Jake postanowił zebrać te rzeczy. Odkrył, że może przeglądać wspomnienia Andrew i dowiedział się o wszystkich przedmiotach, które dzieciak dotknął. To jest naprawdę duża informacja na temat tej serii. Przedmioty, które atakują ludzi, są naładowane agonią, którą dostały od Andrew. Celem Stitchwrighta jest zebrać te rzeczy, odzyskać je, żeby nie skrzywdził nikogo więcej. I to widzimy w poprzednich historiach, gdzie robot zbiera szczątki push-trapa. Robot nikogo nie atakuje, ale kiedy jest zaczepiony przez kogoś innego, jego dotyk zabija. To widzieliśmy w pierwszej historii, a także w 3. i 4. Jake z początku nie był świadomy, że to się dzieje. Widziałem sporo teorii mówiących, że smutek i cierpienie protagonistów historii prowadził do tego, że przedmioty otrzymywały życie, ale to nie do końca tak działa. Andrew jako duch ma emocje zdolne zabić dotykiem i to właśnie on do wszystkiego doprowadził. On nasączył te przedmioty własną agonią, własną wściekłością.
Przedmioty, które posiadają minimalny poziom agonii, nie tworzą jeszcze życia. Finarz zbierał przedmioty, które widziały straszne rzeczy i miały mocną negatywną energię, ale wciąż łączył je ze sobą, żeby ta wspólna energia do czegoś doprowadziła. Jeżeli cierpienie protagonistów do czegoś doprowadziło, nie dawało tym robotom życia, mogło karmić te roboty dodatkową agonią, ale nie tworzyło nic nowego. Jake i Andrew w jednym robocie są też jeden z głównych powodów, przez które powstała teoria Golden Duo. Nie zgadzam się z nią, już o tym mówiłem wiele razy, ale teraz tylko dodaję kontekst. To tutaj zapoczątkowało teorię. I tyle z tej książki. 5. książka Odwiedziny Królika bardzo dopełnia nam to, czego się tutaj dowiedzieliśmy, więc czekajcie na nią. Przeczytajcie sami, żeby dowiedzieć się, o co chodziło w Mężczyźnie z sali 1280. Już sam opis tej książki wyjaśni nam, czego możecie się tutaj spodziewać. Dziękuję wam za oglądanie i jak zawsze zostawcie swoje przemyślenia na temat historii i do zobaczenia w komentarzach.